Seria Star Wars Battlefront to cykl strzelanek osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, w których gracze biorą udział w dużych bitwach między siłami znanymi z filmów, zarówno naziemnych, jak i powietrznych. Gry te łączą elementy strzelanki z taktycznym podejściem do walki, oferując zarówno pojedyncze, jak i wieloosobowe starcia w trybach online i offline. Dziś opowiem Wam o fenomenie tej serii oraz jak zmieniały się te gry na przestrzeni kolejnych odsłon, a że w momencie publikacji tego filmu mamy Międzynarodowy Dzień Wszystkich Fanów Star Wars, jest to idealny na to moment. Ja jestem Przemo z kanału Nunie i zapraszam na materiał. Twórcami serii byli ludzie z Pandemic Studios, założonego w 1998 roku w Los Angeles przez Andrew Goldmana i Josha Resnicka. Pierwsza część ukazała się w 2004 roku na PC-cie, PS2 i Xboxie. Była inspirowana przede wszystkim walkami z filmowej sagi. Na jej podstawie można było walczyć zarówno jako żołnierze Republiki czy Rebelii, jak i separatystów czy Imperium. Star Wars Battlefront został zaprojektowany jako marzenie fanów Star Wars. Wieloosobowa strzelanka pozwalająca uczestniczyć w epickich bitwach znanych z filmów. Premiera została ogłoszona 13 stycznia 2004 roku jako tytuł skupiający się na walce w uniwersum Star Wars. W trakcie rozwijania gry twórcy z Pandemic Studios chcieli połączyć epicką skalę bitew, co pozwoliło projektantom budować tereny oraz ustalać zachowania sztucznej inteligencji. Przy projektowaniu modeli i animacji korzystano z minimalnej liczby kości, by sprostać ograniczeniom sprzętowym ówczesnych konsol i komputerów. Pierwsze Star Wars Battlefront spotkało się z generalnie pozytywnym przyjęciem ze strony mediów i graczy. Krytycy chwalili przede wszystkim wierne odzorowanie bitew z uniwersum Star Wars, atrakcyjny aspekt rozgrywki sieciowej oraz różnorodność trybów, które pozwalały grać zarówno w pierwszej, jak i trzeciej osobie, kontrolować postacie i pojazdy oraz brać udział w dużych starciach inspirowanych filmami. Recenzenci porównywali pozytywnie tryb multiplayer do klasyków gatunku takich jak seria Battlefield. To, za co natomiast krytykowano Battlefronta, to przede wszystkim elementy kampanii dla jednego gracza. Recenzenci oceniali ją jako mało angażującą, z łatwym poziomem trudności i słabą sztuczną inteligencją przeciwników. Ponadto mechaniki takie jak nierównowaga frakcji, ograniczenia ruchu postaci czy przestarzałe aspekty rozgrywki były wskazywane jako mankamenty. Tytuł był postrzegany jako świetna gra sieciowa i podwaliny pod serię, ale z niedoskonałościami w części jednoosobowej i technicznych elementach rozgrywki. Jednak umówmy się, to zawsze były gry stojące na multi, a kampania była tylko miłym dodatkiem, do którego nie przywiązywano zbyt dużo uwagi. Po premierze w 2004 roku gra odniosła sukces, więc jeszcze w 2005 Pandemic stworzyło Star Wars Battlefront 2, które rozszerzyło pomysły z pierwszej części, dodając m.in. więcej pojazdów, postaci, scenariuszy i trybów rozgrywki. Produkcja Star Wars Battlefront 2 rozpoczęła się po sukcesie pierwszej części i była kontynuowana przez Pandemic Studios z użyciem tego samego silnika oraz rozwiązań technicznych. Tytuł został ogłoszony 21 kwietnia 2005 roku i miał premierę jeszcze w tym samym roku, tak aby przypadał blisko wydania na DVD trzeciej części sagi, czyli Zemsty Sithów. Twórcy korzystali z doświadczeń zdobytych przy produkcji pierwszej gry, a także analizowali opinie fanów, by wprowadzić znaczące zmiany i nowe elementy rozgrywki. Jedną z największych zmian są grywalne postacie Jedi oraz Sithów, którzy mogli korzystać z mieczy świetnych oraz mocy, co było dużym rozszerzeniem mechaniki względem braku bohaterów w pierwszej części. Oczywiście mieliśmy też innych bohaterów walczących blasterami jak Han Solo, Boba Fett, Księżniczka Leia i wielu innych. Oprócz tego mogliśmy walczyć w kosmosie, korzystając z kultowych myśliwców oraz stopniowo niszczyć krążowniki przeciwników. Mogliśmy nawet wylądować w hangarze takiego krążownika i zniszczyć jego generatory i inne wrażliwe miejsca, które przyspieszały nasze zwycięstwo. Gra doczekała się też trybu fabularnego, które połączyły bitwy z różnych okresów uniwersum i dopowiadały wiele sytuacji, na które nie było miejsca chociażby w prequelach. W ten sposób mogliśmy wraz z Yadi-Mudim prowadzić oblężenie na Meggetto, czy walczyć jako Aayla Secura na Felucji. Gra oferowała też mój ulubiony tryb, czyli Conquest Mode. Polegał on na tym, że wybieraliśmy, czy chcemy grać jako Republika Galaktyczna, separatyści, rebelianci czy szturmowcy Imperium, a następnie podbijaliśmy naszą frakcją całą galaktykę. Gra zaczynała się z 3 kontrolowanymi przez nas planetami, a następnie krok po kroku przyjmowaliśmy kolejne systemy. W trakcie zabawy mogliśmy też wzmocnić naszą armię poprzez zakup kolejnych jednostek, w które mogliśmy się później wcielić na polu bitwy. A oprócz jednostek były też do wykorzystania jednorazowe bonusy, takie jak przyzywanie np. herosów jak Jedi, Sithowie i pozostali, lub po prostu wzmocnienia obrażeń i tym podobnych. Te rozszerzenia sprawiły, że Battlefront 2 był jeszcze bardziej kompleksowy i różnorodny niż jego poprzednik.
Krytycy i gracze przyjęli Battlefronta 2 bardzo pozytywnie. Doceniono rozwinięcie oryginalnej formuły, szczególnie walkę w przestrzeni kosmicznej, obecność bohaterów i rozbudowane tryby gry. Obecnie gra ma status klasyka i wielu fanów wraca do niej również dekady po premierze, szczególnie w kontekście rozgrywki wieloosobowej i nostalgicznym podejściu. Po wydaniu Star Wars Battlefront 2 w 2005 roku studio Pandemic kontynuowało działalność jako deweloper gier akcji. W kolejnych latach stworzyli m.in. Mercenaries 2, World in Flames oraz The Saboteur. W 2007 Pandemic zostało przejęte przez firmę Electronic Arts, która nabyła właściciela studia VG Holding Corp. Początkowo studio funkcjonowało w strukturach EA, jednak w listopadzie 2009 roku w ramach restrukturyzacji i redukcji kosztów EA zamknęło Pandemic Studios. Część pracowników została przeniesiona do innych zespołów w strukturach wydawcy, ale marka Pandemic przestała istnieć. Warto zaznaczyć, że jeszcze przed zamknięciem studio pracowało nad projektem Star Wars Battlefront 3, który jednak nigdy nie został ukończony. I tutaj warto na chwilę się zatrzymać i omówić to, co wiemy na temat tego skasowanego projektu. Po wydaniu Battlefronta 2 w 2005 roku studio Pandemic rozmawiało z LucasArts o kontynuacji, lecz nigdy nie doszło do porozumienia w kwestii harmonogramu i początku prac nad produkcją dla nowych konsol, czyli w tym wypadku Xboxa 360 i PS3. Planowane roczne cykle produkcyjne i techniczne przejście na nowe platformy utrudniały start projektu. Badania i technologia, które miały umożliwić kontynuację serii, nigdy nie zostały w pełni zrealizowane w Pandemic. Pandemic rozpoczęło prace koncepcyjne nad kolejną częścią klasycznych Battlefrontów, jednak negocjacje z LucasArts zahamowały rozwój. Zanim projekt przeszedł do pełnej produkcji, problemy związane z nową generacją sprzętu oraz brak odpowiednio długiego czasu produkcji sprawiły, że pomysł nie przeistoczył się w kompletną grę. Po rezygnacji Pandemic z pełnych prac nad sequelem, projekt trafił do studia Free Radical Design, czyli twórców m.in. serii Time Splitters, i to właśnie ta wersja Battlefront 3 jest szerzej znana społeczności. Prace trwały mniej więcej w latach 2006-2008 i obejmowały przede wszystkim główne platformy tej generacji, czyli Xboxa 360, PlayStation 3 i PC, a także wersje handheldowe na PSP i Nintendo DS-a, choć te ostatnie są mniej udokumentowane. Według różnych relacji gra była w zaawansowanej fazie rozwoju, a niektórzy twórcy twierdzili, że była niemal ukończona. Projekt był kontynuacją klasycznej formuły. Duże bitwy naziemne i kosmiczne w tym samym czasie, czyli priorytetowa koncepcja mająca łączyć walki na powierzchni planety z pełnymi starciami w powietrzu. Choć gra nigdy nie wyszła, fragmenty buildów i wyciekające materiały pokazują, jak mogłaby wyglądać. Według przecieków gracze mieli przejść między walkami na powierzchni planety, a bitwami w kosmosie bez ekranów ładowania. To miała być jedna z najbardziej charakterystycznych funkcji projektu. W 2008 roku grupa Free Radical Archive udostępniła build z ostatniego tygodnia produkcji tej wersji, zawierający sporo nieopublikowanych wcześniej materiałów, choć oczywiście nadal z błędami. Pierwotne prawa do tworzenia gier z uniwersum Star Wars posiadało LucasArts, jednak w 2012 roku, kiedy został on przejęty przez Disneya, a w 2013 roku Disney zamknął LucasArts jako wewnętrzne studio deweloperskie, zmieniając model biznesowy na licencjonowanie marki zewnętrznym wydawcom. W 2013 roku ogłoszono, że Electronic Arts otrzymało wieloletnią ekskluzywną licencję na tworzenie wysokobudżetowych gier z uniwersum Star Wars. W ramach tej umowy produkcją nowej odsłony Battlefronta zajęło się szwedzkie studio DICE, znane przede wszystkim ze serii Battlefield. Decyzja o przekazaniu projektu DICE była naturalna z kilku powodów. Po pierwsze, studio miało ogromne doświadczenie w projektowaniu dużych sieciowych bitew, po drugie nowoczesnym nowoczesnym silnikiem Frostbite, a po trzecie posiadało ugruntowaną pozycję w gatunku strzelanek multiplayer. Zamiast stworzyć kontynuację anulowanego Battlefronta 3, zdecydowano się na pełny reboot serii, by rozpocząć ją na nowej generacji sprzętu i w nowej rzeczywistości licencyjnej. Gra wydana w 2015 roku była rebootem serii i skupiała się głównie na trybie multiplayer. Najważniejsze mechaniki obejmowały tryb Walker Assault, pozwalał na udział w dużych, asymetrycznych starciach, np. Rebelia kontra Imperium. Mapy były bardzo szczegółowo odwzorowywane, m.in. Hoth, Endor czy Tatooine, oparte wyłącznie na oryginalnej trylogii. Gracze mogli wcielić się w kultowe postaci jak Darth Vader czy Luke Skywalker po podniesieniu specjalnego power-upa. Bohaterowie byli znacznie silniejsi od zwykłych żołnierzy, co wprowadzało element chwilowej dominacji na polu bitwy. AT-AT, TIE Fightery, X-Wingi i inne pojazdy były dostępne w określonych momentach mapy. System korzystania z pojazdów opierał się na podnoszeniu ikon, a nie fizycznym wsiadaniu do maszyny, w przeciwieństwie do starszych części serii. Gra nie posiadała też tradycyjnego podziału na klasy typu Sniper, Medyk i tym podobne. Zamiast tego wprowadzono system kart gwiezdnych, pozwalających personalizować umiejętności postaci. Gra nie zawierała klasycznej fabuły kampanii jednoosobowej, oferując jedynie misje survivalowe i tryby kooperacyjne. Krytycy i gracze chwalili warstwę audiowizualną, gra była powszechnie uznawana za
jedną z najładniejszych produkcji tamtego okresu. Modele, efekty dźwiękowe i muzyka wiernie oddawały klimat filmów. Oprócz tego chwalono stabilny i dynamiczny multiplayer. Krytykowano natomiast brak kampanii fabularnej, co było dużym rozczarowaniem dla części fanów. Ograniczoną zawartość przy premierze była to mała liczba map i trybów, uproszczone mechaniki względem klasycznych odsłon, a także rozbudowany system płatnych dodatków DLC-ków, które dzieliły społeczność graczy. W serwisach agregujących recenzje gra uzyskała dobre, ale niewybitne oceny. Wśród graczy opinie były bardzo podzielone. Zachwyt nad oprawą graficzną mieszał się z krytyką braku zawartości i uproszczeń. Ogólnie reboot z 2015 roku był niczym takie nieśmiałe badanie rynku, które miało nas przygotować na Battlefronta 2, no ale niestety z nim wyszło tak jak wyszło. Premiera gry w listopadzie 2017 roku stała się jednym z największych kryzysów wizerunkowych w historii branży gier. Powodem był sposób zaprojektowania systemu progresji i mikrotransakcji opartego na lootboxach. W dniu premiery gra zawierała system tzw. lootboxów, które można było zdobywać w trakcie rozgrywki lub kupować za prawdziwe pieniądze. W skrzynkach znajdowały się m.in. karty gwiezdne wzmacniające postacie, ulepszenia statystyk, przedmioty kosmetyczne, a także waluta potrzebna do odblokowywania bohaterów. Kluczowy problem polegał na tym, że system miał bezpośredni wpływ na balans rozgrywki. Gracze, którzy kupowali więcej skrzynek, mogli szybciej zdobyć silniejsze karty, co dawało im realną przewagę w multiplayerze. W mediach i wśród społeczności określano to jako model pay to win. Dodatkową iskrą zapalną była informacja, że kultowe postacie jak Darth Vader czy Luke Skywalker wymagały ogromnej liczby punktów do odblokowania. W początkowej wersji gry odblokowanie niektórych bohaterów wymagało kilkudziesięciu godzin gry. Alternatywnie można było przyspieszyć cały ten proces poprzez oczywiście zakup specjalnej waluty. To wywołało falę krytyki na platformach społecznościowych i forach. Sytuacja eskalowała, gdy oficjalne konto EA odpowiedziało na forum Reddita na pytania graczy, tłumacząc, że wysokie koszty bohaterów są chęcią zapewnienia, tutaj cytuję, poczucia dumy i osiągnięcia. Komentarz ten stał się najbardziej zminusowaną wypowiedzią w historii Reddita, osiągając setki tysięcy negatywnych ocen. Wydarzenie to stało się symbolem oderwania wydawcy od społeczności graczy. Kontrowersja wykroczyła poza świat gier. Media głównego nurtu szeroko opisywały sprawę. W kilku krajach rozpoczęto debatę, czy lootboxy nie stanowią formy hazardu. W Belgii oraz Holandii wszczęto postępowania regulacyjne wobec mechanik losowych w grach. Sprawa Battlefronta 2 stała się jednym z kluczowych przykładów dyskusji o etyce monetyzacji w grach wideo. Na kilka dni przed oficjalną premierą EA ogłosiło tymczasowe wyłączenie mikrotransakcji, obniżenie kosztów bohaterów, choć pierwotnie połączone to było z obniżeniem nagród za rozgrywkę, co również spotkało się z krytyką. Po premierze system progresji został gruntownie przebudowany. W marcu 2018 roku wprowadzono nową wersję. Usunięto wpływ płatnych lootboxów na statystyki, progresja została oparta na rozgrywce i doświadczeniu, mikrotransakcje ograniczono wyłącznie do elementów kosmetycznych. Jednak w tym okresie wartość rynkowa akcji EA w okresie premiery spadła. Media finansowe łączyły to z m.in. kryzysem wokół gry. Marka EA przez długi czas była kojarzona z agresywną monetyzacją, a Battlefront 2 stał się przykładem nieudanego wdrożenia modelu live service w dniu premiery. Po usunięciu systemu pay to win wprowadzono liczne aktualizacje. Gra zaczęła otrzymywać znacznie bardziej pozytywne opinie, doceniono nową zawartość, mapy i tryby, a społeczność częściowo odbudowała zaufanie do produkcji. Wiele recenzji retrospektywnych podkreślało, że mechanicznie gra była solidna w dniu premiery, a większym problemem były właśnie wspomniany system progresji i monetyzacji. Dziś przypadek ten jest często przywoływany jako moment zwrotny w dyskusji o etyce mikrotransakcji w grach wideo. Sam grałem w tego Battlefronta jakieś 2 lata po zakończeniu afery z mikrotransakcjami i muszę przyznać, że gra się w to naprawdę dobrze i nawet dzisiaj po prawie 10 latach od premiery dalej wygląda przepięknie. Wraz z Cybixem, drugim prowadzącym, potrafiliśmy w trybie koło przesiedzieć naprawdę długie popołudnia, zmieniając się raz na droidy, raz na klony, raz jeszcze rebeliantów czy szturmowców. Ta gra miała naprawdę duży potencjał, ale niestety EA zabiło ten projekt na własne życzenie. Myślę, że gdyby nie ta afera z lootboxami, dzisiaj Battlefront 2 byłby jedną z najlepszych i najpopularniejszych strzelanek multiplayer, która mogłaby być rozwijana nawet do dzisiaj. Mimo wszystko jest to bardzo fajna odskocznia od klasycznych strzelanek multiplayer jak Battlefield czy Call of Duty. Warto wspomnieć też o scenie moderskiej. Społeczność wokół gier Star Wars Battlefront jest bardzo aktywna i powstało już wiele modyfikacji, które rozbudowują, odświeżają lub nawet próbują kontynuować serię tam, gdzie oficjalne wydania zakończyły się lub zostały anulowane. Kyber Plus Battlefront Plus to obecnie jedno z największych przedsięwzięć moderskich dla Battlefronta 2.
które działa jako platforma serwerowa i system modów, pozwalając grać zmodyfikowane wersje z nowymi jednostkami, broniami i innymi zmianami rozgrywki. Kyber oferuje również automatyczną instalację modów i własne serwery z moderowanym lobby, co poprawia jakość rozgrywki w porównaniu do oficjalnych serwerów. Dzięki takim projektom fani mogą grać w tryby z zawartością, których EA nigdy nie wprowadziło, a sama modyfikacja stała się niemal nową odsłoną pod względem rozgrywki. Poza tymi modyfikacjami społeczność pracuje też nad projektami o znacznie większej skali. Battlefront 3 Legacy to mod, który odtwarza elementy anulowanego Star Wars Battlefront 3, wykorzystując dane z buildów i koncepty sprzed lat. Projekt ten zawiera m.in. nowe mapy, frakcje oraz mechaniki walk w przestrzeni i na planetach, nawiązując do tego, co było planowane dla brakującej oficjalnej trzeciej części. Istnieją też mody zawierające nowych bohaterów, nowe systemy walki, np. Force Flips, czy postacie z rozszerzonego uniwersum, co jeszcze bardziej poszerza doświadczenie bazowe z gry Star Wars Battlefront 2. Na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji od EA odnośnie kontynuacji prac nad Battlefrontem, jednak patrząc na wydany przez nich remaster klasycznych Battlefrontów, który pozwolę sobie przemilczeć, może to i lepiej, że ta seria została odstawiona na półkę. No i też pamiętajmy, EA straciło monopol na wyłączność w kwestii gier ze świata Star Wars. Co by nie mówić, to jeden z najlepszych FPS-ów w świecie Star Wars i pod wieloma względami jedyny w swoim rodzaju. Jeśli chcecie nadrobić któregoś z Battlefrontów, zerknijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie te gry są całkiem nieźle przecenione. Każdy zakup wspiera rozwój naszego kanału, za co z góry dziękujemy. Tyle ode mnie, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów i niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia.